kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Czerwiec dobiegł końca. W tym miesiącu pracowałam nad tym zamkiem tylko przez 3 dni i udało mi się zrobić 2987 krzyżyków. Przybyło wszystko to, co tutaj na dole. Tutaj była taka prosta krecha, gdzie właśnie dorobiłam. Myślę, że mniej więcej możecie sobie to wyobrazić. Czyli tutaj tak odtąd i tutaj cały ten dół. No, myślę, że postęp dość ładny jak na te 3 dni. Teraz mamy lipiec, więc będę pracowała w dalszym ciągu nad tym zamkiem. Ale dlaczego w ogóle zamek? Jeśli oglądacie mnie już od dłuższego czasu, to na pewno doskonale wiecie, że ja tych rozpoczętych projektów mam kilka. Jeśli dobrze policzyłam, jest to 7. I nie to, żeby mi to jakoś bardzo przeszkadzało, bo uważam, że ta liczba wcale nie jest aż taka ogromna. Natomiast ja jakby odczuwam to, że z biegiem czasu coraz bardziej się rozwijam. Moje umiejętności są coraz większe i chciałabym wyszywać coraz to trudniejsze, coraz to bardziej skomplikowane obrazy. Projekty, które zaczęłam rok temu, albo nawet ponad rok temu, których jeszcze nie skończyłam, są naprawdę bardzo proste i niesamowicie mnie nudzą. I w takim momencie, w jakim jestem teraz, chciałabym wyszywać coś bardziej skomplikowanego. I mam tutaj na myśli głównie kolosa. Nie jest to trudny wzór, ale jest bardziej skomplikowany niż kanwas nad drukiem. To w ogóle nie powinniście mieć co do tego żadnych wątpliwości. Więc teraz już nie mam ochoty wyszywać obrazów, które są łatwe, bo zwyczajnie się przy nich nudzę. Dlatego chciałabym pokończyć te obrazy. Szkoda mi ich trochę wyrzucać. Co do tego jednego, który mam i w zasadzie nie wyszyłam tam zbyt dużo, co do niego się jeszcze waham, czy po prostu nie wyrzucić tego projektu, oczywiście kanwy nici zostawić, z uwagi na to, że to są tak banalne wzory, że niestety ciężko mi się to teraz wyszywa. Kiedyś to było dla mnie ok, dzisiaj jest to dla mnie po prostu zbyt łatwe. Więc co do tego się zastanowię. Całą resztę wzorów chciałabym skrupulatnie pokończyć, tak abym mogła już zabrać się za inne, bardziej skomplikowane wzory. I chciałabym też zrobić to mniej więcej tak, aby nie zaczynać nie wiadomo ile obrazów, bo mam świadomość, że za rok, za 2 znowu będę chciała wyszywać coś trudniejszego i kolos okaże się dla mnie bardzo łatwy. No i nie chciałabym, żeby te hafty mi tak po prostu zalegały, więc chciałabym coś zacząć, skończyć i tak, żeby te wszystkie tematy były od razu domknięte, a nie leżały przez następny rok w szafie. Na samym początku przepraszam za te odgłosy, które zapewne słyszycie, ale to nic innego jak deszcz. Chciałabym Wam powiedzieć kilka słów właśnie na temat tego projektu. Za mną to co najgorsze. Mówiąc najgorsze, mam na myśli zamek. Tutaj w tym zamku było mnóstwo takich znaczków niebieskich, czyli to 1, 3, 4, 7, 16, 36 również i 19, więc wszystko było takie niebieskie i to, słuchajcie, się tak niesamowicie zlewało. Przeokropnie się to wyszywało. Nie mogłam przez to przebrnąć. To był taki fragment, który mnie tutaj najbardziej zatrzymał. Jeżeli chodzi jeszcze o te znaczki, to w całym tym wzorze pojawiał się również 25 i 13. Na legendzie niby widać różnicę, ale kiedy mamy jeden obok drugiego, to ciężko to odróżnić. Były momenty, gdzie musiałam
chodzić po całym domu i szukać światła, które umożliwi mi odróżnienie jednego znaczku od drugiego. Kolejnym takim znaczkiem był numerek 26 i 17. Na legendzie 17 jest ciemniejsze i troszeczkę bardziej węższe, ale tutaj we wzorze totalnie nie można było tego odróżnić, więc też musiałam się wspomagać trochę wizualizacją. Jeden ten jest taki, ten znaczek, 26 to jest żółty, a 17 to jest ten niebieski, więc momentami musiałam się wspomagać i patrzeć w wizualizację, który kolor tutaj ma być. Ale jakoś przez to przebrnęłam. Też musiałam sobie wypracować taką technikę, gdzie jedne elementy musiałam wyszywać w ciągu dnia, bo wiedziałam, że kiedy przyjdzie wieczór, będę mogła sobie w spokoju usiąść do tego projektu i zapalę sobie sztuczne światło, to już zupełnie nic nie zobaczę. Więc to były takie fragmenty, ale jak widzicie, większość wzoru to jest właśnie tak jak tutaj, gdzie widać momentami przy słabym świetle ciężko odróżnić też ten pomarańcz od różowego. Ale większość właśnie była taka jak tutaj, gdzie te wszystkie wzorki pięknie można było między sobą odróżnić. Teraz zamek za mną, została mi tylko ta część, tak naprawdę tło, tutaj będą jakieś krzaczki. Z drugiej strony wygląda to tak, mam świadomość, że na kanwie z nadrukiem nie widać za bardzo, ile zostało, więc tutaj jest ta krecha, która tutaj już jest koniec, no i tutaj całe to. Więc nie tak dużo. Powiedziałam Wam na Instagramie wczoraj, że chcę to zrobić, dokończyć już w 5 dni. Wczoraj to dokończyłam. Wczoraj robiłam, czyli z dzisiejszym dniem zostały mi 4 dni. Zobaczymy, czy się wyrobię w te 4 dni tak naprawdę, ale to dam Wam znać. I jeszcze zauważyłam jedną pomyłkę, o której Wam powiedziałam. Na początku mówiłam Wam, że pracowałam nad tym projektem 3 dni, ale to jest nieprawda. Pracowałam wtedy 4 dni. Jednego dnia zrobiłam 200 kilka krzyżyków i niestety sobie tego nie zapisałam i dopiero później znalazłam to w zeszycie pisanym takim na brudno i przeniosłam to do hafciarskiego zeszytu, więc 4 dni, a nie 3 dni, a ile już jest tych dni łącznie, na tą chwilę Wam nie powiem, ale zrobimy sobie podsumowanie na samym końcu. Nadia mi tu przyszła, więc wyszywam dalej. Miałam Wam pokazać, ile mi zostało do wyszycia w ostatni dzień, natomiast w weekend mój plan wyszycia tego w 5 dni się troszeczkę posypał z przyczyn takich losowych bardzo. Miałam też pogrzeb w sobotę bliskiej osoby, więc niestety nic nie powyszywałam. Później wiadomo, jak po pogrzebie ludzie się zbierają, gadają, siedzą i tak dalej, więc nie miałam kiedy tego robić. W niedzielę też zupełnie nie miałam na to czasu, więc zrobiłam w sobotę 45 krzyżyków, w niedzielę 135 i to, co widzicie teraz, zostało mi do wyszycia i mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj skończyć. I zamiast 5 będę miała prawdopodobnie 8 albo 9 dni, w zależności czy skończę to dzisiaj, czy skończę to jutro. Wiadomo, haft to nie wyścigi, ale ja lubię sobie czasami robić takie challenge, bo to mnie bardzo motywuje do pracy i dzięki temu udało mi się zrobić naprawdę sporo krzyżyków. Przez 10 dni udało mi się zrobić 8000 krzyżyków, więc uważam, że to jest dość dobry wynik jak na mnie, bo zazwyczaj nie udaje mi się tyle zrobić, więc ja się cieszę, że się tak zmotywowałam. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj skończyć i specjalnie przez ten czas nie rozwijałam tego haftu, żebyście mieli niespodziankę. Jak tylko go wyszyję, to oczywiście wszystko rozwinę i pokażę Wam, jak to wygląda całościowo.
W taki sposób wygląda już skończony obrazek. Jestem naprawdę z siebie dumna, że w końcu udało mi się to skończyć. Wygląda to świetnie moim zdaniem. Oczywiście jak na kanwę z nadrukiem i 11 CT. Teraz przede mną pranie, ale zanim pranie, to jeszcze moczenie. Jeśli chodzi ogólnie o kwestię prania kanwy z nadrukiem, to ja zawsze polecam Wam nie robić tego w ciemno, tylko sprawdzić instrukcję Waszego zestawu, bo nie wszystkie kanwy z nadrukiem można prać. Wam tutaj pokażę, jak ja będę prała ten obrazek, ale zawsze powtarzam, żebyście się tym nie sugerowali 1 do 1, tylko zawsze sprawdzali, co u Was na tej instrukcji jest napisane. Więc ja teraz zdejmę sobie jeszcze te taśmy i idę prać. Pranie rozpoczynam od namoczenia obrazu w zimnej wodzie, w takiej naprawdę lodowatej. Moczę sobie wszystko i polewam wodą, a następnie zgniatam w rękach i już po chwili widać, że woda zaczyna się zabarwiać i zmienia kolor na taki fioletowawy. Im dalej w las, im dłużej ten obrazek w wodzie, tym woda będzie zmieniała bardziej kolor. I kiedy ta woda już jest naprawdę taka bardzo brudna, to ją wymieniam na nową i odstawiam na jakiś czas. Jak już ten obrazek jest cały, ten nadruk zniknął, to wtedy zamaczam wszystko w gorącej wodzie, dodaję proszku zwykłego do prania i po prostu ręcznie przepieram sobie wszystko, a na samym końcu płuczę pod bieżącą wodą. Teraz przechodzimy sobie do hafcierskiego zeszytu, ponieważ chciałabym Wam powiedzieć co nieco tematem takiego podsumowania. Zestaw pochodzi ze strony Goodfellow i na tamten moment kosztował 11,99 €, czyli około 54 zł. Nie mam pojęcia, ile kosztuje na tą chwilę, ale z doświadczenia wiem, że te zestawy po prostu drożeją. Zaczęłam wyszywać 21 maja 2021 roku, a skończyłam 12 lipca 2022 roku. Tutaj sobie zapisywałam ilość krzyżyków danego dnia, natomiast nie zapisywałam, który to jest dzień, nie pisałam tutaj żadnych dat. Na samym dole dokleiłam sobie zdjęcie, które również było w zestawie i tutaj takie moje małe podsumowanie. Łącznie zrobiłam tutaj 34 398 krzyżyków. Wyszywałam to 72 dni i średnia dzienna wyszła 470, no w zaokrągleniu 8. I mniej więcej w taki sposób się to prezentuje. W moim hafciarskim zeszycie powstała również nowa strona, której do tej pory nie widzieliście. Jest to taka strona testowa, która do takiego codziennego życia nie jest mi potrzebna, natomiast jest mi potrzebna właśnie z uwagi na to, że nagrywam dla Was filmy i chciałabym Wam dokładniej pokazać, którego dnia co wyszywałam. I tutaj mamy legendę, oczywiście każdy kolor to jest inny mój projekt. Tutaj są wypisane wszystkie projekty, które mam. Też często się mnie o to pytacie, ile ja mam tych projektów. Tyle, 7. I pierwszego wyszywałam pół na pół, trochę kolosa i trochę zamku i później przez wszystkie następne dni, aż właśnie do dzisiaj wyszywałam tylko i wyłącznie zamek. Dzisiaj mamy godzinę 13, więc jeszcze na pewno coś powyszywam. Mam w planach właśnie kolosa, więc tutaj będzie, zaczniemy i skończymy kolosem i zamkiem. I to jest właśnie tutaj podpisane, że to jest lipiec. Tutaj również mamy te dwie strony miesięczne. No i oczywiście lipiec, zobaczcie, zabrakło mi skali. Pierwszy raz mi się to zdarzyło i w tym momencie, jakbyśmy sobie to dodali, prawie 10 000. 9800, czyli jeszcze tak na oko liczę, to w ogóle tak szybko, ja zawsze byłam słaba z matmy, czyli jeszcze około 200 krzyżyków i powinnam mieć 10 000, więc wow, po prostu nigdy tak dużo nie wyszłam w ciągu tak niewielu dni. Jestem z siebie bardzo dumna. No i właśnie tak to wygląda. Tak wyglądają
te strony i myślę, że zostanę przy tej stronie, bo dzięki temu fajnie będziecie mogli zobaczyć, co kiedy wyszywałam. Jeżeli chodzi o niteczki, bo to też jest bardzo ważne, wszystkich niteczek mi zostało i to zostało głównie dość sporo. Tutaj zostało niewiele, tutaj zostało niewiele, ale to były takie... To były takie fragmenty, gdzie naprawdę niewiele trzeba było tego wyklejać i od początku tych niteczek było mało, a tych fragmentów, których było naprawdę bardzo dużo, no to tych nitek również jest bardzo dużo, więc ja myślę, że stan nitek jest naprawdę bardzo dobry, tym bardziej, że ja ich jakoś bardzo też nie oszczędzałam podczas wyszywania. A pod koniec to już w ogóle ich nie oszczędzałam. Mój hafciarski słoiczek jest już prawie zapełniony. Jak pewnie pamiętacie z początku filmu, nie było tych nitek tutaj aż tak dużo, a teraz już jest prawie całe zapełnione i znowu będę go musiała opróżnić. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o te niteczki. I teraz pokażę Wam już efekt końcowy, jak wygląda ten zamek wyprany, wyprasowany. Mój obrazek jest już wyprany, wyprasowany i teraz będzie sobie schnął. I teraz muszę go zostawić do wyschnięcia. Ja zawsze prasuję obrazy na mokro, wtedy wydaje mi się, że jest dużo łatwiej. Ja ten obrazek zlałam taką gorącą wodą z kranu, taką, która naprawdę bardzo parzyła, przez co ten hafcik się skurczył. Te krzyżyki się zlały i wygląda to teraz dużo, dużo lepiej. Nawet nie wygląda to tak okropnie, bo jak wiadomo kanwy, bo jak wiadomo każdemu podoba się coś innego, ale mi nie do końca podoba się efekt na 11, więc dzięki temu zabiegowi wygląda to dużo, dużo lepiej i te krzyżyki nie są aż takie wielkie. Są pięknie zlane i moim zdaniem wygląda to naprawdę super. Jestem bardzo zadowolona z tego obrazu. Teraz sobie wyschnie, będę mogła porobić zdjęcia, no i zobaczymy. Jejku. Jeszcze nie wiem, czy oprawię go w ramkę, czy co z nim będę robić, ale naprawdę mi się podoba. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym obrazie, o tym zestawie ogólnie. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia już w następnym odcinku. Także pa!